Skoro rodzicielstwo to nie rurki z kremem, co można powiedzieć o dzieciństwie? Niejednokrotnie maluchy mają więcej pytań, niż potrafimy wyobrazić sobie odpowiedzi, przez co zdarza się zapomnieć o tematach, o które najmłodsi nie spytają. Jak dbać o bezpieczeństwo najmłodszych? Na co zwracać uwagę i w jaki sposób nakierowywać dzieci na trudniejsze zagadnienia? To tylko kilka rzeczy, które przybliży moja rozmówczyni. Na dywanik u złego ojca trafiła Marta Skierkowska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Osoba, która wie, że żadne dziecko nie jest niczyje, a niektóre gadki to na pewno nie szmatki, a raczej oręż dla dziecka. Witaj. Witaj, bardzo dziękuję za zaproszenie i za rozmowę o bezpieczeństwie dzieci, bo to mi jakoś leży na sercu. Nim przejdziemy do bezpieczeństwa dzieci, pytanie na rozgrzewkę. Czy ludzie są źli? Nie. Nie? Moim zdaniem nie są źli, ale czasem źle robią. No właśnie, więc wydaje mi się, że to by była moja odpowiedź. Ale jakbyś zobaczył film z naszą założycielką, Aliną Margoliną. Ach, zepsułaś wszystko, bo zamierzałem do tego na końcu wrócić. Wrócę do tego, teraz właśnie chciałem teraz zasiać to ziarno, żeby się zastanowiła i żebyśmy wrócili na sam koniec, bo to do ostatniego pytania, ale widzę, że jesteś dobrze przygotowana, tak jak podejrzewałem. No to po kolei. Wykorzystywaniu seksualnemu dzieci da się zapobiegać. Tymi słowami zaczyna się informacja dotycząca programu Gadki na waszej stronie. Trochę tego trzeba przeczytać, trochę obejrzeć, ja wiadomo jak to teraz z tym skupieniem jest, dlatego proszę tak w telegraficznym skrócie, nim przybliżysz gadki, powiedz w kilku słowach, jak zapobiegać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Tak, każdy z nas ma rolę do odegrania w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. To problem, na który nie jesteśmy skazani, tylko wiemy, co trzeba robić, żeby redukować jego skalę. Po pierwsze, musimy być czujnymi i uważnymi dorosłymi, którzy nie obawiają się rozmawiać z dziećmi o zagrożeniach, o ich rozpoznawaniu i o radzeniu sobie w trudnych sytuacjach. Nie chodzi o to, żebyśmy rozmawiali z dziećmi na temat pedofilii czy wykorzystywania seksualnego, ale po prostu bezpieczeństwa. I jeżeli będziemy postępować tak jako rodzice, opiekunowie, a także edukatorzy, nauczyciele, różne osoby w otoczeniu dzieci, to naprawdę możemy zwiększyć ochronę i bezpieczeństwo. Dobrze, no to czas na gadki. Do kogo kierowany jest ten program? Gadki to program, który jest kierowany przede wszystkim do rodziców i opiekunów dzieci. Takich osób, które mają różne dzieci w swoim otoczeniu, bo celem gadek jest przede wszystkim nauka nas, dorosłych, jak przeciwdziałać wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Z jednej strony rzeczywiście wyposażamy dorosłych w taką umiejętność rozmowy z dzieckiem na tematy, które bywają wyzwaniem, tematy związane z zagrożeniami, z bezpieczeństwem, ale przede wszystkim dajemy wskazówki, jak można w domu zadbać o bezpieczeństwo dziecka, jak można to bezpieczeństwo kontrolować, zwiększać, jakie zasady ułatwiają pewne działania, na przykład związane z różnymi znajomościami, czy korzystaniem z komputera, internetu, telefonu, ale też mamy bardzo ważny przekaz w ramach gadek do rodziców, który mówi o tym, że jakość naszej relacji rodzica z dzieckiem, opiekuna z dzieckiem także wpływa na jego bezpieczeństwo. Dobrze, a co chcecie przekazać dzieciom tym programem? No bo nie oszukujmy się, są tam animacje dla dzieci. Dzieciom przekazujemy wiedzę o 5 podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Te zasady zamykają się w akronimie gadki. Każda literka odpowiada jednej zasadzie. G, gdy mówisz nie, to znaczy nie. A, alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy. D, dobrze zrobisz mówiąc o tajemnicach, które cię niepokoją. K, koniecznie pamiętaj, że twoje ciało należy do ciebie i intymne części ciała są szczególnie chronione. To jest 5 podstawowych zasad, które mogą zwiększyć ochronę dzieci, mogą dać im wiedzę na temat ochrony własnych granic i tego, że to jest okej, że możemy się na coś nie zgadzać, coś może nam się nie podobać, a w trudnych sytuacjach powinniśmy szukać pomocy. I są to zasady, które pomagają oczywiście w kontekście naszego dzisiejszego tematu wykorzystywania seksualnego, bo mogą sprawić, że dziecko będzie w jakiejś sytuacji bardziej asertywne albo szybciej poprosi o pomoc, ale tak naprawdę jest to pakiet takich 5 uniwersalnych zasad na całe życie, w różnych sytuacjach, mogą się przydać także w sytuacjach przemocy rówieśniczej, konfliktów, a także potem relacji, pracy i kontaktów, które mamy na całej swojej trajektorii życia. No właśnie, pierwsze jest nie, znaczy nie. Pszczelarzowi młodszemu bardzo się to podobało. Powtarza to cały czas, chodzi z tym pieskiem fluorescencyjnym, czy tam odbierającym światło, pokazuje to kolegom, ale jak to jest? No w naszym społeczeństwie, no jak to, nie znaczy nie? Przecież dorosłemu się mówi tak. No zdecydowanie, taki mamy
Ja się wychowywałam w latach 80. i dobrze wiem, o czym mówisz, a to niestety nie wypleniło się wraz z naszym rozwojem i z wiedzą, którą mamy. Rzeczywiście dzieci cały czas są wychowane w takim dogmacie posłuszeństwa wobec starszych osób, wobec dorosłych. Bądź grzeczny, słuchaj się pani, słuchaj się pana. To są te komunikaty, które nasze dzieci słyszą nieustannie, gdzie nie jest brane pod uwagę ich bezpieczeństwo, ich zgoda na niektóre rzeczy, ich zdanie tak naprawdę, bo nie zawsze mówimy o ekstremalnych sytuacjach. Ale w ten sposób dajemy dziecku przekaz, że ono nie jest ważne, a ten dorosły, z którym jest w interakcji, jest ważniejszy i ma nad nim władzę. Jakbyśmy posłuchali osób, które doświadczyły wykorzystania seksualnego w dzieciństwie, wiele z nich by powiedziało, że to posłuszeństwo było ich pułapką. Przecież nawet gdy czuli, że na przykład trener czy nauczycielka robią źle, że dzieje się coś nieodpowiedniego, to z tyłu głowy dzwoniło im to, że mają być posłuszni, słuchać się i podążać za instrukcjami tej osoby. To jest bardzo ważne, żebyśmy uczyli dzieci takiej samoświadomości, wrażliwości na to, co im się podoba, co nie podoba i co zrobić z tym, kiedy mi się coś nie podoba, kiedy słyszę, kiedy chcę powiedzieć nie, kiedy moje ciało mówi nie, kiedy boli mnie brzuch, kiedy boli mnie głowa w jakiejś sytuacji, czuję napięcie, mam prawo powiedzieć nie, mam prawo szukać pomocy u takich osób, którym ufam. No dobrze, ale jak wiesz, trafić do dzieciaka z tym, żeby on był tak asertywny, bo to nie jest taka łatwa nauka. Ja akurat mam łatwiej, ponieważ od maleńkości chłopaków tak uczymy, ale to jest problem, no bo jeśli mówisz, że nie odpowiadasz na pytania, bo tak często jest, że dziecku mówisz nie, bo nie. To jest tak najbardziej klasyczny zabieg, więc nie, bo nie, jeśli mamy w domu, to w tym momencie słuchaj, bo tak, też tak działa. To już w tym momencie będzie sprzeczny komunikat. Jak może być asertywna wobec dorosłego, skoro ty go masz słuchać, bo on ma zawsze rację? Słuchaj, bardzo dobre pytanie, bo to jest tak, że to dziecięce nie zawsze jest wygodne dla nas dorosłych, nie jest wygodne dla mnie, nie jest wygodne dla ciebie i myślę, że wielu innych rodziców, którzy nas słuchają. Natomiast to jest kwestia tego, że dziecko, które nie doświadczy możliwości sprzeciwienia się we własnym domu, wobec własnych rodziców, wobec osób najbliższych, nie ma możliwości sprzeciwić się na świecie zewnętrznym wobec innych osób, wobec osób, które mogą mieć nad nim przewagę różnego typu. Tak naprawdę ta rozmowa o tym dziecięcym nie i o jego trudzie jest w pewnym sensie rozmową o wartościach. No bo możemy powiedzieć w sumie super funkcjonalnie, jeżeli moje dziecko na wszystko się zgadza. Kiedy ja nie mam problemu z tym, żeby myło zawsze zęby tyle minut, ile ja chcę, bo się zgadzam na wszystko. Musimy sobie postawić na szali pewne sprawy. Jeżeli chcemy, żeby nasze dzieci wyrosły na asertywnych dorosłych, to znaczy bardzo wiele. Ja bardzo bym chciała zaznaczyć, że to nie jest tylko o profilaktyce i o bezpieczeństwie, ale naprawdę o życiu naszych dzieci, to musimy stwarzać takie warunki, w których one mają prawo wyrazić własne zdanie, w których mają prawo się nie zgodzić i w których to ich nie ma być słyszane. Oczywiście to nie znaczy, że moje dziecko powie: mamo, to ja teraz będę prowadzić auto, bo ja się na to nie mogę zgodzić z bardzo wielu względów. Natomiast chodzi o to, żebyśmy my dorośli potrafili argumentować te sytuacje, w których się, bo my mamy swoje argumenty. Czasem w tym pośpiechu nie mamy czasu ich wymienić, myślimy, że nieważne jest to, żeby je wymienić, lecimy szybko naprzód, bo takie też jest tempo naszego życia. Natomiast ważne jest to, żebyśmy traktowali dzieci poważnie, tak jak my nie chcemy być przyjmowani, żeby nasze prośby na przykład spotykały się z odmową bez komentarza, tak samo dzieci tego nie chcą. Warto zainwestować teraz, kiedy jesteśmy rodzicami dzieci, nie rodzicami osób dorosłych, czy osób, które wkraczają w dorosłość, zainwestować czas w to, żeby popracować, dawać dziecku wybór, szanować jego wybory w sytuacjach, kiedy jest to coś, co zagraża jego bezpieczeństwu, dobrostanowi. No, mogą być takie sytuacje, zdaję sobie z tego sprawę. Warto z dzieckiem rozmawiać o tym, dlaczego ja się na to nie zgodziłam. Słusznie. Generalnie teraz przyznam się bez bicia, posiłkuję się ulotkami, bo nie nauczyłem się na pamięć tych 5 liter mimo wszystko, więc to skoro dla mnie to było wyzwaniem, to na pewno jest dla dzieciaków. Ale alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy, jest też, no, bądźmy szczerzy, formą asertywności, bo no, do którego dorosłego mamy zaalarmować? To nie jest tak, że zawsze jest jeden dorosły dobry, jeden dorosły zły. Absolutnie. Alarmowanie też znaczy bardzo wiele i w tym kontekście znaczy bardzo wiele, bo z jednej strony dzieci, które często słyszą: bądź cicho, nie drzyj się, nie krzycz, koniec tego, jesteście za głośno. To są komunikaty, którymi dzieci mogą się podzielić z nami, jak często są na nie eksponowane i młodsze dziecko tym częściej. Natomiast tutaj dajemy im taką informację, że w sytuacji, kiedy nie czują się bezpiecznie, kiedy czują niepokój, kiedy dzieje się coś takiego, co no właśnie powoduje pewnego rodzaju dyskomfort, jak my dorośli byśmy to nazwali,
One po pierwsze mają prawo krzyczeć, pali się, uciekać. I wszystkie te komunikaty, za które często dostają, że tak brzydko powiem, jakieś komentarze, które nie są sprawiedliwe i uczyć dzieci, że wtedy nie będą oceniane, że to jest to, na co jest przestrzeń, co należy robić w sytuacjach, kiedy nas nikt nie widzi, a nam dzieje się krzywda. Ale to alarmowanie znaczy o wiele więcej, bo to jest tylko jedna strona medalu. To znaczy tak naprawdę szukanie pomocy. I jest takim komunikatem, jeżeli dzieje się coś niepokojącego, albo jest ci z czymś bardzo trudno. I znowu mówię tu bardzo szeroko, w kwestii różnych problemów, z którymi mogą się mierzyć dzieci. Szukaj osoby, która cię wysłucha i która ci pomoże. Szukaj dorosłej i życzliwej osoby. To jest bardzo ważne, żebyśmy dzieciom stwarzali jakby takie, dawali cechy. Jakie to są osoby zaufane? Takie, które myślisz, że mogą ci pomóc. Takie, którym wiesz, że chciałbyś powierzyć coś, co dzieje się trudnego i żeby ci towarzyszyły w tym trudnym. Ważne, żeby przekierowywać dzieci na inne osoby dorosłe, nie na rówieśników, dlatego, że kiedy dzieje się przemoc, to tak naprawdę jest potrzebny życzliwy i mądry dorosły, żeby pomóc dzieciom rozwiązać jakąś sytuację tego typu. Można dzieciom podpowiadać, skanować dorosłych, których mamy w pobliżu, żeby zobaczyli zawczasu, nie w sytuacji kryzysowej, ale teraz, kiedy na spokojnie rozmawiamy, kiedy rozmawiamy o bezpieczeństwie, żeby one miały szansę wyrażenia, kogo uważają za takich bezpiecznych dorosłych. Dobrze, żeby ten bezpieczny dorosły był więcej niż jeden, bo oczywiście zdarzają się sytuacje, że to ten dorosły uważany za bezpiecznego jest osobą, która dziecku zagraża. Ważne też, i zawsze to polecam, i praktykuję z własnymi dziećmi, daję dzieciom numery anonimowych telefonów zaufania, bo w sytuacji, kiedy dziecko może nie chcieć mi powiedzieć, może nie chcieć mnie obarczać jakąś wiedzą, jakąś informacją, może się wstydzić powiedzieć mi o czymś, bo jestem jego mamą, a to może dotyczyć seksualności albo takich spraw, że pomyśli, że nie chce, żeby mama o tym wiedziała. Zawsze mówię, jest telefon zaufania, tu są życzliwi dorośli, zawsze możesz do nich zadzwonić, bo chcę. I z mojej praktyki Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, z naszych działań, wiem, jakie to jest istotne, żeby dzieci, które czasem są w obliczu dramatycznych sytuacji, wiedziały, że pod tym numerem czeka na nich życzliwy głos, życzliwy dorosły i konstruktywna pomoc. Też pomysł z anonimowym telefonem faktycznie jest wyjątkowo dobry, bo ułatwia tym dzieciakom, ale wróćmy na chwilkę do skanowania. Jak skanować dorosłych? Bo ja się przyznam, że mam w domu 2 pszczelarzy i gdybym z młodszym zaczął skanować, nie ulega wątpliwości, że po jakimś czasie skomentowałby temu dorosłemu, jak został przeskanowany, a z drugiej strony, no właśnie z nim w tym wieku należy go tego uczyć, jak ma te kilka lat. Tak, mówiąc o skanowaniu, myślę o takim bardziej pozytywnym zjawisku, takim szukaniu osób, którym ja uważam, że ufam, które w trudnej sytuacji chciałabym albo chciałbym, żeby mi towarzyszyły. To jest bardziej, czasem dzieci nie wybierają niektórych dorosłych, ale nie dlatego, że to są złe osoby, tylko dlatego, że są na przykład mało uważne, mają nieprzyjemny ton głosu, zdawkowo się do dzieci odzywają i nie znaczy to, że to są jakieś osoby, które generalnie, obiektywnie nie są godne zaufania. Ale warto dzieci kierowywać na tych dorosłych, z którymi właśnie chciałbyś się podzielić, jakby wydarzyło się coś trudnego. Kto myślisz, że mógłby ci pomóc w trudnej sytuacji, kiedy na przykład ja jako twoja mama, ja jako twój tata nie byłbym blisko? Do kogo byś się wtedy zwrócił? Jakbyś się z tą osobą skontaktował? Warto eksplorować i szukać wśród dorosłych, których mamy w koło. Oczywiście wiele osób jest w tak dobrej sytuacji, że może swoją rodzinę oglądać pod tym kątem, ale nie wszyscy. To mogą być nasi przyjaciele, to mogą być dorośli, którzy pracują z dziećmi w szkole, w przedszkolu. Dzieci często wybierają takich dorosłych, którzy na przykład już wcześniej mówili w ogóle o zagrożeniach, o tym, co robić w trudnych sytuacjach, bo mają takie poczucie kompetencji tych osób też w koło. Więc warto, ja zachęcam do takiego pozytywnego przeglądu i do wracania do tych rozmów, dlatego że tak jak my się zmieniamy, rozwijamy, zmienia się nasz krąg społeczny, zmienia się też naszym dzieciom i warto wracać i odświeżać tę listę. Co jakiś czas tę listę mówię w pewnym sensie jako symbol, ale z drugiej strony my praktykując z dziećmi, realizując zajęcia, ćwicząc z nimi, często wręcz fizycznie robimy takie wizytówki zaufanych osób, żeby to zostało w pamięci, żeby to zostało pomyślane, zapisane, gdzieś przybliżone dziecku. Trudno też jakoś zupełnie uniwersalnie zdefiniować, kto może być tą osobą zaufaną,
dlatego że to zależy naprawdę od sytuacji społecznej dziecka. Są dzieci, które niestety nie mogą wskazać swoich najbliższych, nie mogą wskazać swojej rodziny, ale często szukają tego w kręgu na przykład profesjonalistów, którzy gdzieś to dziecko otaczają i w nich widzą takie osoby, którym powierzyliby jakieś swoje trudne sytuacje. Tak, poruszyłaś tu kwestię uważności. Pamiętam, że były badania kiedyś przeprowadzane, iż tak naprawdę dzieci słuchają tych, którzy ich uważnie słuchają, stąd się buduje zaufanie. I tutaj jest ta prosta korelacja dzieci-dziadkowie, która najczęściej ma miejsce z tego powodu, że ten dziadek i tak go będzie słuchał, niezależnie co młodzian będzie mu opowiadał. Więc ta uważność jest ważna od początku, ale kto ma w takim wypadku, do kogo ma się takie dziecko zgłosić, czy kogo uważać za osobę uważną, jeśli jego nikt nie słuchał od dziecka, jeśli jest w tym wychowany w rodzinie, która jest cały czas w pędzie, w pośpiechu, nie ma ani jednej osoby, która przy nim przystanie, to kto ma mu powiedzieć, kogo szukać? Bo to jest ten problem, do którego w sumie zmierzamy od początku. Tak. Cieszę się, że o to pytasz, bo to są też takie dzieci, które mi najbardziej leżą na sercu, jak o nich myślę i w momentach, kiedy projektujemy też różnego typu działania, bo wiem, że to są dzieci, które do nas przychodzą, do naszej fundacji, które są naszymi też klientami, które korzystają z telefonu zaufania. Takie dzieci, które rzeczywiście nie mają w swoim otoczeniu ani tych bliskich dorosłych, ani tych dorosłych, którzy mieliby refleksję. Może nie ja, a może ktoś inny. Rozejrzyj się w koło. No i rzeczywiście to generalnie zwykle powoduje wiele różnych problemów, nie tylko tych związanych z bezpieczeństwem, ale możemy sobie wyobrazić, jakie to jest osamotnienie, kiedy nie mam takiego kapitału społecznego wokół. Tak naprawdę zostajemy my, profesjonaliści, w sensie inni dorośli, gdzieś wokół dziecka, czy w ogóle otoczenie dziecka. Czasem to bycie uważnym sąsiadem może znaczyć wiele, czy bycie uważną koleżanką mamy i zauważenie, że to jest dziecko, które się mierzy z jakąś samotnością, z potrzebą. Ważne jest, żeby gdzieś wkoło dziecka znaleźli się dorośli, którzy będą dawać taki przekaz, że są osoby, którym można zaufać i w sytuacjach, kiedy dzieje się coś niepokojącego, mogą konstruktywnie zagospodarować jakąś sytuację. I oczywiście podkreślam, że idealna jest to sytuacja, kiedy to my, rodzice, jesteśmy, czy opiekunowie, jesteśmy tymi dorosłymi, ale to nie jest 100% przypadków. Będą takie dzieci, które będą osób zaufanych szukały, albo nawet nie wiedziały, że mogą szukać, bardziej te osoby im się gdzieś pokażą i objawią poprzez różne wspierające działania gdzieś na zewnątrz, gdzieś właśnie w szkole, w przedszkolu, w świetlicy środowiskowej, w opiece społecznej, w takich miejscach, które gdzieś okalają rodzinę. To tak, mówimy o okalaniu rodziny, ale nie oszukujmy się, bardzo wiele przypadków krzywdzenia najmłodszych dochodzi w rodzinie i jak ten dzieciak ma wtedy sobie znaleźć pomoc? No bo załóżmy nawet, że jeden rodzic nie wie, drugi krzywdzi. No to nawet jeśli mu powiemy, żeby szukał, nawet jeśli nauczymy go gadek, powiemy mu, dobrze zrobisz, mówiąc o tych tajemnicach, mamy pewność, że nie powie temu rodzicowi drugiemu, z tego powodu, że już bariera zaufania zostaje przerwana. Jak to dziecko ma odnaleźć taką osobę, jak my mamy je nakierować, no bo to, tak jak mówiłaś, to będzie ten dobry sąsiad, ktokolwiek. Ktoś z boku musi to dziecko jakoś nakierować. Ono już sobie samo nie poradzi. Tak. To jest tak, że pomimo różnych zalet programów profilaktycznych, dziecko nigdy nie jest w stanie samodzielnie ochronić się przed przemocą czy wykorzystywaniem seksualnym ze strony osób dorosłych. To jest tak, że dziecko może, opór dziecka, to, że potrafi powiedzieć nie, szukać pomocy, mogą zwiększyć jego szanse w wielu sytuacjach. Mogą nakierować je właśnie na takich dorosłych, którzy gdzieś pomogą, mogą sprawić, że w przypadku, kiedy na przykład ten sprawca będzie pierwszorazowy, bardzo młody, niedoświadczony, wycofa się, słysząc nie, natrafiając na opór dziecka, które będzie świadome swoich granic. Natomiast ta odpowiedzialność za to, żeby dzieciom nie działa się krzywda, a jeżeli się stanie, to żeby reagować najszybciej jak się da, leży na naszych barkach. Różnych dorosłych, którzy mogą być w otoczeniu tego dziecka. Naszej uważności na to, że przede wszystkim ten problem istnieje. Mamy tendencję do myślenia, że problem wykorzystywania seksualnego dzieci nie dotyczy naszego otoczenia, że dzieje się gdzieś, komuś, daleko stąd, może w Azji Południowo-Wschodniej, ale przecież nie na moim warszawskim osiedlu na przykład. Tymczasem, znając skalę tego problemu, musimy spojrzeć prawdzie w oczy, znając też skalę działań, które dzieją się online, gdzie to się bardzo też teraz przeplata, to co dzieje się w takim
w fizycznym kontakcie i to, co dzieje się za pośrednictwem różnego rodzaju mediów społecznościowych, portali z grami i tak dalej. Tego doświadcza naprawdę bardzo dużo dzieci. Pierwszym krokiem do tego, żeby im pomóc, żeby zredukować skalę, jest skonfrontowanie się z tym, ten problem jest powszechny. Dzieci, które mam w koło, są na niego narażone. To nie jest tak, że nawet będąc uważnym rodzicem, mam dzieci 100% wolne od ryzyka, że mogą zostać skrzywdzone. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, więc po pierwsze świadomość, po drugie czujność nas dorosłych na różne sygnały alarmowe. Na przykład na to, że ktoś spędza z dzieckiem bardzo dużo czasu, w sensie nie rodzic, tylko jakaś osoba trzecia. Nagle zaczyna temu dziecku poświęcać bardzo dużo czasu, bardzo intensywnie. Kiedy nasze dziecko ma jakieś drogie prezenty, albo w ogóle jest obsypywane prezentami w taki sposób, którego nie rozumiemy, bo to nie jest impreza urodzinowa, tylko coś dzieje się jakby w zupełnie innym kontekście, tak? Sytuacje, kiedy jakiś dorosły izoluje dziecko, izoluje go od kontaktu. To może być rodzic, to może być opiekun, to może być inna osoba, która tak, można powiedzieć, zagrabia sobie dziecko. Czasem w kontekście, kiedy to się dzieje w otoczeniu dziecka, nie zawsze w rodzinie, mówi się, że ten sprawca kradnie emocjonalnie dziecko, bardzo się angażuje w relacje z nim. Zresztą problem wykorzystywania seksualnego, który czasem kojarzymy z jakąś przemocą, z tym, że dzieje się coś takiego bardzo brutalnego, wcale może tak nie wyglądać. Może polegać na tym, że dziecko jest długotrwale najpierw uwodzone przez sprawcę i wręcz nawiązuje z tym sprawcą taką relację jakąś około romantyczną, jest w nią bardzo zaangażowane. Także to są takie subtelne sygnały, można powiedzieć, że czerwone flagi, kiedy pewien dorosły się w taki intensywny sposób zachowuje w kontakcie z dzieckiem. Kiedy nasze dziecko ma jakieś kontakty online, które przed nami ukrywa, na przykład, to też może być taki jakiś sygnał alarmowy, ale przede wszystkim to jest tak, że trudno jest powiedzieć jednoznacznie o takich objawach związanych z wykorzystywaniem seksualnym, bo dziecko, które doświadczy przemocy, będzie miało ślady tej przemocy. Na przykład dziecko, które doświadczy wykorzystywania, w większości przypadków nie zobaczymy po nim, że to się mogło wydarzyć. Natomiast to, co jest takim alarmującym faktem, to jest to, kiedy nasze dziecko nagle zmienia swoje zachowanie. Kiedy jest jakieś, nie wiem, jest bardzo pogodne i ekstrawertywne, a w ciągu krótkiego czasu zmienia się o 180 stopni. Albo odwrotnie, jest dosyć zamknięte w sobie, a staje się z jakiegoś powodu bardzo takie intensywne i eksponujące swoje zachowania. Te nagłe zmiany są alarmujące. One nie muszą świadczyć o tym, że doszło do przemocy czy wykorzystywania seksualnego, ale bardzo często są związane z takim silnym, długotrwałym stresem po stronie dziecka i warto się temu za każdym razem przyjrzeć. Kurczę, poruszyłeś kwestię, do której chciałem później pójść, ale właśnie jestem gotów zaryzykować to stwierdzenie, iż media najczęściej relacjonują te najbardziej brutalne przypadki. Takie ataki, nie bójmy się powiedzieć zwyrodnialców, które kończą się często brutalną śmiercią dziecka. Następnie takie medialne i klikalne będą porwania, przetrzymywania wieloletnie, takie, które Piwnice. Tak, takie właśnie krzywdzenie, które po prostu widzimy i ono jest w tych mediach i to tak moim zdaniem może wpływać na ten pewien problem, bo mianowicie odbiór społeczny na napastników, bo przy tych informacjach może nam uknąć fakt, że większość tych przestępstw seksualnych nie wygląda niejednokrotnie inaczej, bez tego całego przyciągającego uwagę brutalizmu, hałasu, przerażającej ciszy, tej właśnie domowej. Jak zwracać uwagę na te problemy dzieci, skoro media zawsze zajmują się tymi najgłośniejszymi przypadkami brutalnymi, a tak naprawdę, jeśli policzymy sobie krzywdę, teraz, gdy ty mówiłaś, szukałem tych danych, bo kiedyś pamiętam, był taki artykuł, w którym wszystkie w ogóle statystyki pedofilne brano od 9 ofiar wzwyż, co świadczyło o tym, że tam naprawdę powtarzalność jest zawsze tak hiperwysoka, już pomijając tego słynnego Johna, od którego Kanadyjczycy zaczęli badania, gdy on miał 420 ofiar w 26 lat. To jak zwrócić uwagę ludzi na to, że w domu obok może się coś dziać, jednocześnie nie robiąc polowania na czarownicę, że na pewno się coś dzieje, bo dziecko jest, bo to jest też problem, że dziecko, skoro jest troszkę inne, w okresie dojrzewania każde dziecko się będzie zmieniało. Mamy 13-latka, będzie huśtawka nastrojów. Tak. Ważne rzeczy, to jest tak, że jakby tak porządkując to jest tak, że nie ma czegoś takiego jak typowy sprawca wykorzystywania seksualnego, że my go poznamy na przykład, że on będzie, nie wiem, jakoś się ruszał albo jakoś mówił. On może pochodzić z każdej sfery społecznej, może elegancko wyglądać, mieć wszystkie zęby i być dobrze ubrany.
Może być wręcz przeciwnie. Może być tak, że będzie jego wygląd jakoś na to stręczył, ale to nie będzie o niczym świadczyło. Tyle samo sprawców jest wśród hydraulików, co wśród badaczy czy innych lekarzy, księgowych i tak dalej. Tak? Tu też warto zaznaczyć, że nie jest tak, że są jakieś tutaj specyficzne e, kierunki wykształcenia, które kogoś tutaj predysponują, czy Znaczy pokazują. się, generalnie jest pewna jednak skłonność, że nadreprezentacja jest w miejscach, w których jest dostęp do dzieci, więc Tak, ale możemy... to jest coś Tak, tak, innego, nie tak, tak, związane z tak. Wykształcenia korzystaniem, nie ma kompletnie, tak, tak. tylko to jest związane z tym, że osoby, które mają skłonności, ale częściej to są skłonności takie związane z parafilią, szukają zatrudnienia w miejscach, gdzie ten dostęp do dzieci Dokładnie, jest. dokładnie. Przeskakują ten płotek taki, który jest przeszkodą. Natomiast, więc to jest jedno. Ważne jest to, co mówisz dla mnie i że też na to zwracasz uwagę, że nie jesteśmy śledczymi. Nie chodzi teraz o to, że mając wiedzę o problemie wykorzystywania seksualnego i taką świadomość, ten problem się dzieje, jest naokoło, żebyśmy teraz go tropili i żebyśmy odpytywali dzieci, czy przy każdym przypadku, kiedy dziecko właśnie ma obniżony nastrój, to mieli z tyłu głowy to wykorzystywanie seksualne. Ważne przede wszystkim, żebyśmy byli uważni, zaciekawieni dziećmi, zaciekawieni ich przeżyciami. Jeżeli to są dzieci, które mamy gdzieś w swoim otoczeniu, bliskie nam dzieci, to ważne, żebyśmy z nimi rozmawiali. Oczywiście nie o tym, jak było w szkole, dobrze, dziękuję, odwalone, rodzic odhaczył, dziecko odhaczyło po rozmowie, tylko żebyśmy byli w tej relacji naprawdę, żebyśmy się ciekawili tym, jakie dziecko miało przeżycia, co zdarzyło się dobrego, co niedobrego. I nie mówię to tylko w kontekście szkoły, ale wtedy, kiedy dziecko ma wyjścia z kolegami, koleżankami, kiedy nocuje poza domem albo zostaje na weekend u dziadków. To jest zawsze to samo. Nasze takie życzliwe, podkreślam życzliwe, bo nie jest tak, że wszystkie dzieci przechodzą przez tego rodzaju sytuacje, ale chodzi o to, żeby widzieć to swoje dziecko jakby w trójwymiarze. Nie tylko, że jest ta sylwetka, która nam gdzieś po kuchni się przesuwa, czasem z plecakiem, jak wraca ze szkoły, tylko jest to ktoś, kto ma bardzo złożone przeżycia. I żeby zaglądać do tego swojego dziecka i sprawdzać, co u niego, sprawdzać w taki sposób, który będzie zapraszał do rozmowy, który nie będzie tylko właśnie odhaczaniem. To nie jest proste, bo często jest tak, że te tematy dzieciowe dla nas dorosłych wydają się odległe. Na przykład dla dzieci spędzają dużo czasu, dajmy na to, grają w jakieś gry komputerowe. I wielu rodziców czuje się wręcz beneficjentami tych sytuacji, ponieważ to są takie momenty, w których dzieci nie wymagają tyle uwagi, można zrobić jakieś dorosłe rzeczy, zająć się dorosłymi sprawami, takimi bardzo ważnymi. Tymczasem, jak my nie będziemy mieć takiej gotowości i umiejętności, żeby zajrzeć, co nasze dzieci robią przed ekranem komputera, żeby zapytać w taki sposób, żeby chciały nam o tym opowiadać, żeby zaciekawić się pochodnią, którą ma jakaś postać na ekranie i zapytać o to, a co on niesie, a co dalej robi z tym ogniem, do czego to im służy. To są takie proste rzeczy, które jednakowoż budują relacje i pokazują dzieciom, że są ważne. To są właśnie te rzeczy, które robimy na co dzień, które do naszych dzieci wysyłają sygnały: jesteś ważny, interesuje mnie to, co ty robisz. To, że my opowiadamy o tym, co u nas, mówimy o tym, jak było w pracy, niekoniecznie jaki mi wyszedł deficyt budżetowy w raporcie, ale coś o relacjach, o tym, jak ja się dzisiaj w pracy czułam, co ciekawego mi się przytrafiło, albo co smutnego czasami, pokazując, że to też jest część życia, którą warto się dzielić. Tak, cały czas, gdy opowiadasz, to właściwie widać, że podkreślasz tą bliskość z dziećmi, tą uważność, to zaciekawienie, a no chcę kiedyś mieć okazję rozmawiać o tym. No właśnie to jest na przykład ten problem, gdy łowi się ofiary w sieci. No w tym momencie my nie dowiemy się, dopóki nie spytamy, a jeśli tylko pytanie będzie, tak jak mówisz, płytkie, jak się grało, ok, czy jak było w szkole, no za żadnym razem się nie dowiemy, ale mam dla Ciebie taki krótki przerywnik, żeby na chwilę było luźniej. Nagrałem dzisiaj rano pszczelarza, bo on też miał do Ciebie pytanie. Mam nadzieję, że bo jestem sprzętowy, że mi się uda puścić. Dobra, słucham. Czy naprawdę macie pieszczadatta? Bo bardzo mi się spodobał i chciałbym wiedzieć. Czy naprawdę macie pieska Gadka? Bo bardzo mi się spodobał i chciałbym wiedzieć. Słuchaj, dobrze, że o to pytasz, dlatego że pieska Gadka jeszcze nie mamy tak fizycznie, ale ponieważ inne dzieci zadają to samo pytanie, co ty, pieska Gadka stworzymy właśnie dla takich dzieci jak ty
i dla innych dzieci, które chodzą do przedszkola, do szkoły i które chcą się więcej dowiedzieć o bezpieczeństwie i wtedy będzie można albo do nas przyjść go zobaczyć, albo my będziemy z nim przyjeżdżać i pokazywać dzieciom. Ja mam pieska Hałkę, ale ona jest w ogóle do Gadka niepodobna. Przekażę, bo pszczelarz jeszcze przez chwilę miał nadzieję, że pies nazywa się Dietek, a Gadek to jest coś innego, ale okej, to po tej chwili bezpieczeństwa, po tej chwili oddechu wróćmy do tego bezpieczeństwa najmłodszych. Tak. Pamiętam takie dziecko przebrane za pandę, jedno oko podkolorowane kredką do oczu, no drugie z wyraźnym fioletem po podbiciu oka. Mumia z ręką w gipsie, później jeszcze Indianin ze śladami krwawych zadrapań na twarzy, a wszystko opatrzone hasłem: rodzice, którzy biją dzieci, starają się to ukryć. To była kampania FDD sprzed kilkunastu lat. Kiedy rozmawiamy teraz, dobiega końca kampania Dzieciństwo bez przemocy, która widoczna jest nawet w przedszkolu pszczelarza, no młodszego pszczelarza. Jeśli możesz, przybliż więc tak skalę przemocy wobec najmłodszych w Polsce. Tak. To jest tak, że rzeczywiście fundacja od 35 lat prawie już zajmuje się tym problemem przemocy i cieszę się, że pamiętasz tę kampanię z... No, robiła wrażenie. Z 2007 roku, to znaczy, że już, proszę Państwa, byliśmy wtedy obydwoje na świecie i ją widzieliśmy. Rzeczywiście jest tak, że taka edukacja społeczna, która jest bardzo istotnym elementem tego, żeby reagować, żeby rozumieć ten problem, żeby też oswajać w ogóle to, żeby podejmować różnego rodzaju kroki, kiedy podejrzewam, że dziecku może dziać się krzywda, jest jedną z takich naszych czołowych aktywności. W Polsce kiedykolwiek w swoim życiu różnych form krzywdzenia doświadczyło prawie 80% dzieci. Mówię tu bardzo szeroko i to nie znaczy, że 80% dzieci w Polsce jest maltretowanych, czy doświadcza przemocy fizycznej, psychicznej regularnie, ale to znaczy, że kiedykolwiek miało tego typu doświadczenia. My to pytanie zadawaliśmy dzieciom nastolatkom w wieku od 12 do 18 roku życia i to one mówiły o swoich doświadczeniach na przestrzeni lat. Natomiast gdybyśmy spojrzeli na skalę i na takie pytanie, czy dzieci doświadczyły na przykład w ostatnim roku przemocy fizycznej, 1/5 dzieci powie nam, że doświadczyła, podobnie z przemocą psychiczną. Jeżeli chodzi o wykorzystywanie seksualne, no to tutaj jest nieco niżej, 26% dzieci ma takie doświadczenia z kontaktem fizycznym, bez kontaktu fizycznego, przepraszam, 8% dzieci z kontaktem fizycznym, więc tutaj ten problem się trochę bardziej różnicuje. Jednym słowem, bardzo wiele dzieci cały czas doświadcza przemocy, różnych typów przemocy. Natomiast chciałam też zaznaczyć, bo to jest dla mnie ważne, że gdy pytamy Polaków o przyzwolenie w stosowaniu kar fizycznych wobec dzieci, to ta skala stopniowo maleje. Coraz mniej Polaków uznaje, że są sytuacje, w których można usprawiedliwić uderzenie dziecka. To jest dla mnie ważne, dlatego że to pokazuje, że różne zmiany nie dzieją się bardzo szybko, nie dzieją się bardzo dynamicznie, ale biorąc pod uwagę naszą historię i to, że przez wiele lat Polska nie korzystała ze zdobyczy nauk społecznych, czy w ogóle nauki takiej obecnej na świecie, przynajmniej w tego typu naukach, w wychowaniu dzieci, to uważam, że warto dostrzegać te pozytywne strony. Cały czas wiele dzieci i zbyt wiele dzieci, bo każde jedno dziecko, które doświadcza krzywdzenia, to jest o jedno dziecko za wiele. Natomiast nie jest też tak, że nasze społeczeństwo tkwi w miejscu. Idziemy powoli ku coraz większej akceptacji do tego, żeby dzieci miały rzeczywiście dzieciństwa wolne od przemocy. No tak zmierzamy, ale no niestety już pomijając takie przypadki jak ekstremalne, czyli mnie bili, więc dałoby się wychować dobrze, no to dalej to przyzwolenie jednak jest, że no rodzic nie wytrzymał, nie róbmy scen, raz się odwinął, tam 2 razy sam sobie mało lat zasłużył, no to no są dalej te rzeczy, więc tak pytam dlatego, jak to wygląda ta skala. No i jak zapobiegać, bo też rozmawialiśmy kiedyś prywatnie, że pamiętam, dla mnie jednym z najgenialniejszych, najprostszych pomysłów było to, co zrobiono w mieście, który nie istnieje, czyli w Sosnowcu. No i tam po prostu kiedyś w piątek na patrol z kuratorami poszli policjanci, no i było wiadomo, u kogo jest w tym momencie alkohol, kto miał wcześniej już zgłoszenia przemocy wobec dzieciaków, niekoniecznie błękitną kartę, bo to też czasami przecież po prostu sąsiedzi zgłaszali.
No i się okazało, że w pewnym momencie to zaczęło działać. Nie wiem, jak to poszło dalej. Do dzisiaj nie słyszę, żeby wszyscy tak robili, a przecież są sposoby proste. Czy możesz jakieś kilka takich podać? Oprócz takiego najprostszego, czyli reagowania po prostu. No. Reagowania, ale wiesz, to reagowanie jeszcze zaznaczę, bo ono z jednej strony najprostsze, a z drugiej najtrudniejsze. Bo o ile jest tak, że w sytuacji, kiedy słyszymy awanturę za ścianą i płaczące dziecko, to ciągle z oporem, ale jednak mniejszym jesteśmy w stanie sięgnąć po telefon i zadzwonić na policję. To będzie anonimowe. Zresztą zapraszam Was na taki mini serial, który zresztą kręciliśmy na Śląsku. Jest na naszej stronie reaguj.fdds.pl, gdzie opisujemy różne sytuacje przemocy i o tym, co można z nimi zrobić. Więc do Was zapraszam do takiego podejrzenia okienka z Katowic, które nam posłużyły za scenę w tym momencie. Ale jest tak, że to reagowanie takie właśnie codzienne, w trudnych sytuacjach, reagowanie, kiedy ktoś w sklepie szarpie dziecko, reagowanie, kiedy na przykład czekam pod szkołą, wychodzi rodzic z innym dzieckiem i bardzo na nie krzyczy albo nim potrząsa, czy reagowanie, kiedy gdzieś na ulicy widzę takie sytuacje, one są kluczowe tak naprawdę dla społeczeństwa, bo dajemy tym dwa komunikaty. Dajemy temu dziecku, które jest w sytuacji dużego dyskomfortu ze swoją bliską osobą, że tak nie można, że są dorośli w koło, którzy tego nie akceptują. To jest bardzo ważny przekaz. Po drugie, dajemy informację temu dorosłemu, który w tym momencie krzywdzi dziecko, że ludzie wokół tego nie akceptują. Takich rzeczy się nie robi dzieciom. I zaznaczając takie rzeczy, które czasem to bywa bardzo trudne, no bo wstydzimy się, nie wiemy jak, głupia sprawa, bo znam faceta z widzenia. Jakby mamy te różne rzeczy z tyłu głowy, które nam utrudniają te reakcje, a tak naprawdę to są te reakcje, które zostawiają ślady mentalne i zostawiają je nie na etapie, kiedy dziecko jest katowane, kiedy potrzebna jest jakaś interwencja służb, tylko czasem zostawiają to na etapie, kiedy rodzic wychodzi z siebie, kiedy on czegoś potrzebuje, kiedy jest jeszcze bardzo wiele rzeczy, które ten rodzic może zrobić, żeby do tego krzywdzenia nie dochodziło, żeby powstrzymać, żeby zadziałać profilaktycznie. Więc dla mnie to jest ważne i uważam, że to jest też świetny trening asertywności, w ogóle taki wzmacniający siebie. Kiedy my w tych sytuacjach, kiedy dziecko jest krzywdzone, znajdujemy w sobie gotowość, żeby powiedzieć, przepraszam, co tu się dzieje? Nie zgadzam się, żeby bić dziecko. Czy pani czegoś potrzebuje, albo pan tego potrzebuje, bo w ten sposób z dzieckiem nie można postępować. To są rzeczy, które są strasznie trudne i mam w sobie bardzo dużo empatii dla każdej osoby, która powie, to dla mnie było za trudne, wiele razy to widziałem i nic nie zrobiłam, bo nie wiedziałam, bo się wstydziłam, bo wszyscy w sklepie się na mnie patrzyli, albo ta osoba potem mówiła, co się pan wtrąca w nie swoje sprawy, proszę się zająć swoimi zakupami. I to są te rzeczy, które nas bolą, ale poprzez te proste, trudne reakcje dajemy bardzo ważny przekaz w ogóle społeczeństwu i bardzo was wszystkich do tego zachęcam, żeby sobie przy najbliższej okazji, kiedy to się zdarzy, a zdarzy się prędzej czy później, bo w takim też, ty o tym mówiłeś, ciągle to się zdarza, tak, w różnych miejscach, żeby w sobie znaleźć tę siłę i gotowość. To jesteśmy my, dorośli, a tam jest małe dziecko. Ono nie jest w stanie samo powiedzieć, mamo, nie bij mnie, tak się nie robi, tego się nie robi dzieciom. To jest nasza rola w takim momencie. Bycie świadkiem oznacza też, że mamy pewne obowiązki, taką rolę, żeby zareagować i warto to w sobie rozwijać, bo to naprawdę zmienia ten świat, zmienia społeczeństwo. Więc to jest jedno. Dwa, ważne, żebyśmy znali różnych dorosłych w koło naszego dziecka, ale też w koło innych dzieci. Jeżeli nasze dziecko się przyjaźni, ma przyjaciół, koleżanki, kolegów w przedszkolu, żłobku, szkole i tak dalej, ważne, żebyśmy my te znajomości rozwijali też na poziomie rodziców, żebyśmy w ten sposób badali, w jakim otoczeniu nasze dziecko przebywa, gdzie przebywa, czy inne dzieci. To też możemy dużo rozpoznać, jakby poznając właśnie tych dorosłych wokół naszego dziecka, ale też przez to wokół innych dzieci w tym kręgu, jesteśmy w stanie być bliżej jakiejś rodziny, prędzej coś też zauważyć, prędzej zareagować na jakieś alarmujące sygnały. Sprawdzajmy też miejsca, do których chodzą nasze dzieci. To są czasem banalne sprawy, chociaż nie chcę tego do banału sprowadzać, tak jak standardy ochrony małoletnich.
Są miejsca, które do tego podchodzą poważnie, które sprawdzają dorosłych pracujących z dziećmi, które dają swojemu personelowi jasne zasady o tym, jak dziecko traktować i w sytuacji, kiedy podejrzewają, że na przykład osoba, która opiekuje się dziećmi, zachowuje się w sposób niekonstruktywny w stosunku do nich, a to też nie jest jakaś bardzo rzadka sprawa, to natychmiast podejmują interwencję i krok po kroku jasno wiedzą, co mają robić w tego typu sytuacjach. Więc to jest tak naprawdę, wiesz, sprowadzę to znowu do tej uważności i czujności, bo ona jest jednak kluczem. Trudno to o jakieś uniwersalne recepty, ale jeżeli jesteśmy uważni, wiemy, ten problem istnieje, wiemy, że mamy rolę do odegrania, że to nie jest problem tego dziecka albo tej rodziny, to jest mój problem tak samo, bo ja jestem członkinią tego społeczeństwa i wiemy, gdzie szukać informacji o reagowaniu, to już jest bardzo wiele i tak się właśnie zmniejsza skalę problemu krzywdzenia dzieci. Ale jako do specjalistki muszę zadać Ci pytanie, o rzecz, która często może powstrzymywać przed reakcją. Da się to oczywiście zbić, ale chciałbym usłyszeć, jakbyś Ty to zbiła, czyli ktoś mówi nie reaguje, bo przecież będzie klasyczne zachowanie, bo w domu i tak dostanie mocniej. Ja słyszałam to wiele razy, na pewno też. I wiemy, że to jest tak, że to nie jest żadna alternatywa. Po pierwsze, nie wiem, co się stanie w domu. Po drugie, nie wiem, jakie ślady mentalne zostawi moja reakcja. Po trzecie, reakcja to zazwyczaj z naszej strony nie powinno być coś, co skaluje agresję. Reakcja, w zależności od tego, co się dzieje, ale w niektórych sytuacjach, tak jak mówiliśmy, jest telefonem na policję, która w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z, nie wiem, wyobraźmy sobie wielkiego faceta piorącego, maltretującego maleńkie dziecko. Oczywiście trzeba zareagować, ale niekoniecznie wchodzić z nim w jakieś tutaj fizyczne kontakty i eskalując ten przemoc. Ale w sytuacji, kiedy matka szarpie dziecko w sklepie, czasami empatia może być kluczem do tego, żeby wesprzeć rodzinę w tym problemie. Większość rodziców kocha swoje dzieci i chce dla nich dobrze. Natomiast niejednokrotnie jest tak, że są w dużym stresie, że kończy im się cierpliwość, stają pod ścianą. Obydwoje jesteśmy rodzicami i wydaje mi się, że rozumiemy, o co chodzi, tak? W takich momentach, kiedy nie masz pojemności, a coś się dzieje, a twoje dziecko właśnie wtedy cię potrzebuje, właśnie wtedy ma jakiś wybuch, jest bardzo intensywne. Dzieje się coś po prostu bardzo trudnego, stawiającego cię w super trudnej sytuacji. I niektórzy rodzice, którzy sięgają po tego klapsa, po szturchanie, po bycie nieprzyjemnym, są właśnie w takiej sytuacji stresu. Nie usprawiedliwiam ich, ale rozumiem, z czego to wynika. I czasem w tej sytuacji, kiedy spotkają się z tym, że ktoś powie, proszę nie szarpać dziecka, ale widzę, że jest pani trudno, że coś się dzieje takiego, może coś pomóc, może ja chociaż te zakupy potrzymam, tak? To naprawdę niejednokrotnie może być sytuacją, która odmieni czyjeś życie i życie dziecka i życie tego dorosłego wokół dziecka. Tak, to kiedyś nawet w swoim jednym z stand-upów przejaskrawiał Louis C.K. mówiąc, co ten mały dzieciak zrobił tej biednej kobiecie, ale to akurat tak wiadomo, żarty żartami, ale faktycznie dzieci też czasami reagują. Ja ostatnio miałem taką sytuację z młodszym pszczelarzem, kiedy faktycznie jakiś bardzo trudny dzień miałem, coś się stało i on mnie pytał, czy pamiętam jakąś historię. Ja powiedziałem, że bardzo cię przepraszam, ale nie mam teraz zasobu, że kompletnie nie pamiętam, bo mówię, jestem jeszcze lekko zdenerwowany. I on mi przyniósł książeczkę swoją z zajęć Gucia i musiałem jak ten Gucio oddychać. Więc no wiem, że każdy może mieć gorszy dzień, ale dlatego mam też bardzo trudne pytanie, które nie daje mi spokoju. Specjalnie dopiero teraz. Ja tu jestem na dywaniku, dawaj. Tak, jesteś. Właśnie to jest, powiedziałbym, że to jest pytanie, przez które ciebie zaprosiłem, ale wiem, że akurat ty jesteś takim wyjątkiem. Powiedz mi, czy nie zauważacie w swojej fundacji pewnego niedoreprezentowania mężczyzn wśród osób, z którymi współpracujecie? Bo ogólnie to jest dla mnie pytanie, jeśli chodzi o całkowitą działalność przeciw absolutnie. Widzimy i zapraszam bardzo panów do tego, żeby w fundacji pracują mężczyźni, to też od razu powiem, że nie jest tak, że my nie mamy pracowników. Ale policzyłem, wiesz, też wiem, jednak tak. Proporcja jest proporcją. Tak, mamy mężczyzn w koło, współpracują z nami, natomiast ten brak równowagi nam niejednokrotnie doskwiera. I naszym życzeniem jest, żeby było zdecydowanie więcej mężczyzn w tych zawodach, które zajmują się pracą z dziećmi w pewnym sensie. Myślę, że to z wielu powodów się nie dzieje, ale też trochę jest taką... Cieszę się, że zadałeś to pytanie, bo w ten sposób możemy to odczarowywać. Po pierwsze, dzieci bardzo potrzebują mężczyzn w swoim otoczeniu. Potrzebują mężczyzn w przedszkolu, szkole,
żłobku, mają do czynienia głównie z kobietami i dzięki Bogu za ich pracę, bo to jest bardzo ciężka praca, ale mam takie poczucie, że to w pewnym sensie szkodzi dzieciom, że to, co mężczyźni wnoszą do życia, jest równie potrzebne jak to, co kobiety. Więc idealnie by było, gdyby w tych zawodach było więcej mężczyzn. Podobnie w pomocy dzieciom, tak? W naszej branży. Mam kolegów, którzy są psychoterapeutami, psychologami, podejmują interwencje, pracują w telefonie zaufania, czy projektują różnego rodzaju działania, ale oni stanowią pewnie około 15% mojego zespołu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. To zdecydowanie za mało i z radością otwieramy się na to i zapraszamy w różnego rodzaju rekrutacjach mężczyzn. To jest potrzebne, żeby była też ta równowaga i dzieci przede wszystkim tego bardzo potrzebują. Powiedz mi, bo na przykład wiem, co może być po stronie mężczyzn, no bo tak, często są stygmatyzowani jako potencjalni sprawcy, że ojej, ktoś za bardzo się interesuje dziećmi. Mówiłaś o tym, że nie ma takiego jednego modelu sprawcy, to wszyscy wiemy, ale są stereotypy, które mamy, czyli już jest mężczyzna, za bardzo się interesuje dziećmi, coś podejrzanego, wiesz, wchodzi ta stygmatyzacja, wchodzą później ci jacyś różnoracy łowcy pedofili, którzy wylewają dziecko z kąpielą i często robią więcej krzywdy niż to ma sensu, ale co na przykład organizacje mogą zrobić, jak zachęcić tych mężczyzn, bo to nie jest tak, że napiszesz i to będzie brzmiało, oho, łowią ich, wiesz, bo to też jest tak, w dwie strony działa. No ja myślę, że takie przede wszystkim spojrzenie na to z perspektywy potrzeb dzieci, które powinny być w centrum i to, że mężczyźni są dzieciom potrzebni i pod kątem opieki i dorastania, wzrostu, troski, że to jest jedno, ale myślę, że musiałoby się zadziać jeszcze więcej. Tak jak mówisz, wiele z tych rzeczy wynika ze stereotypów, takich czasami obiegowych, czasem jest gdzieś tam się w ogóle mężczyzna z tymi zawodami związanymi z opieką nie kojarzy, on w nie nie wchodzi. Mężczyźni też uważają te zawody za kobiece i w związku z tym nie podejmują. Natomiast gdybyśmy pokazali męską stronę tych zawodów, wydaje mi się, że to też może być rola takich organizacji społecznych, w których mężczyźni pracują i w których mężczyźni się świetnie sprawdzają i w których bardzo dużo wnoszą. Otwarte mówienie o tym, pokazywanie też potrzeb dzieci, pokazywanie mężczyznom, że są potrzebni, że to wcale nie są zawody zarezerwowane dla konkretnej płci, bo niby dlaczego miałyby być, że to jest jakoś... I dzielę sobie tą odpowiedzialność i z Tobą, i z tymi osobami, które nas słuchają, żebyśmy zastanowili się, jak można wykreować pokazanie tej potrzeby i mężczyznom, i kobietom, i dzieciom, i całemu społeczeństwu, bo uważam, że fajnie jest otwarcie mówić o tym, że mężczyźni są potrzebni, ale trzeba też odczarować niektóre rzeczy, niektóre stereotypy i mówić też o tym, ile mężczyźni wnoszą w tego typu miejsca, bo to jest coś, co jest ewidentne i jakbyśmy sobie spojrzeli, jeżeli ktoś potrzebuje przykładów, to ja się mogę odwołać do przedszkola, w którym pracują same panie i nagle przychodzi pan od WF-u. I ten pan od WF-u, jest dzieci czekają cały tydzień, żeby się spotkać z panem od tej gimnastyki czy WF-u, bo dla nich to jest coś więcej niż że fajne zajęcia sportowe, ale to też jest kontakt z mężczyzną, którego nie mają praktycznie przez cały tydzień, będąc w przedszkolu w różnych godzinach. Więc jest wiele powodów, dla których warto przełamywać te stereotypy i myślę, że to jest też dla was, chłopaki, żeby że wy możecie też swoim przykładem je przełamywać i pokazywać, jak ta praca może fajnie wyglądać i być satysfakcjonująca i niczego nie odbierać z męskości. To podam to jako przykład pana Sebastiana, który też był na dywaniku, to on jest tak złotą rączką w szkole i w przedszkolu i faktycznie tak jak mówisz, dzieciaki czekają, bo na przykład mają do okazji zobaczyć, wiesz, wkrętarkę, takie rzeczy, on przychodzi, pokazuje, ale też ma inny kontakt z dziećmi i tych starszych też uczy w sposób, w który szkoła często nie chce, czyli tej odpowiedzialności, czyli na przykład jeśli oni to zniszczyli, to nie jest tak, że ma rodzic zapłacić, tylko on na przykład daje do naprawy rzeczy. I widziałem, jak to działa na te brzdące, które nagle sobie uświadamiają, że jeszcze przed chwilą byli takimi gierojami, bo tatuś, bo mamusia coś zrobił, a tu proszę bardzo, klejmy sobie porcelanę, bo toaletę uszkodziłeś, zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz, więc potwierdzam. I jak to ja lubię takie skoki, całkowicie zmiana tematu. Jak to było ze zmianą nazwy z fundacji Dzieci Niczyje na Dajemy Dzieciom Siłę?
No cóż, nie zaskoczę cię chyba, dlatego że w centrum tej zmiany były dzieci i ich potrzeby i ich prawa, czyli to, co zawsze dla naszej fundacji jest priorytetem. Fundacja Dzieci Niczyje, czyli ta nasza poprzednia nazwa, była wymyślona przez naszą założycielkę, Alinę Margolis-Edelman. I Alina miała taką wizję, że fundacja będzie zajmować się problemem sieroctwa społecznego. To był sam początek, rok 91. Ja już byłam na świecie. I właśnie to był taki początek też dla wielu NGO-sów w tamtym momencie po transformacji. I praktycznie od początku fundacja zaczęła zajmować się problemem krzywdzenia dzieci. De facto zrealizowaliśmy pierwsze badania. W tych badaniach wyszło, że profesjonaliści nie potrafią rozpoznawać tego problemu, nie potrafią na niego reagować i zobaczyliśmy bardzo palący problem, którym się zajęliśmy i zajęliśmy się na następne 30 parę lat. Ale ta nazwa stara nazwa z nami była. Mieliśmy do niej sentyment, wymyśliła ją Alina. Aliny już nie ma, Alina nie żyje od kilkunastu lat. Byliśmy do niej przyzwyczajeni, ale jednocześnie, po pierwsze, obserwowaliśmy dzieci, które były pod naszą opieką, które niechętnie były pod opieką Fundacji Dzieci Niczyje. One chciały się czuć czyjeś i były czyjeś, zawsze są czyjeś. Po drugie, rodzice, z którymi pracują, niechętnie chcieli korzystać z wsparcia psychologicznego dla siebie jako rodziców Fundacji Dzieci Niczyje, no bo przecież oni tu przychodzą właśnie z tej miłości do swoich dzieci, a nie dlatego, że ich dzieci byłyby niczyje. To był dla nas taki duży bodziec. To nie było łatwe, ale wiedzieliśmy, że jest bardzo potrzebne. I dlatego w 2016 roku, po 25 latach działania, zdecydowaliśmy się wtedy nam się wydawało, że tak ogromną zmianę, ale zmianę, która z perspektywy czasu była bardzo dobra, potrzebna, która zdecydowanie wsparła nas w wykonywaniu naszej misji, dlatego że dzieci, którym dajemy siłę, zupełnie inaczej reagują na naszą nazwę niż dzieci, które wcześniej choćby miały wejść do budynków, czy nie nosić koszulkę, jak to była jakaś tego typu sytuacja z nazwą Fundacja Dzieci Niczyje. Bardzo się cieszę z tej zmiany i zrobiliśmy ją właśnie dlatego, żeby nie stygmatyzować dzieci, które są pod naszą opieką, a żeby wręcz szerzej otworzyć drzwi dla dzieci i dla rodziców. Tak, no problem tego marketingu, czy jak teraz się public relations jest widoczny. No, na Śląsku też mieliśmy taki przypadek, gdy reportaż telewizyjny napsuł sporo krwi jednej właśnie z organizacji pomagających dzieciom, przedstawiając dzielnicę niekorzystnie. Ale ja już tak staram się brnąć, bo mi zepsułaś to pytanie, tak wiesz, miałem to rozbudowane, żeby na końcu dojść, więc jeszcze spróbuję tak po kolei zbudować, że wiesz, no to może teraz, sama powiedziałeś, że o ile pamiętam, Alina Margolis-Edelman zmarła w marcu 2008 roku w Paryżu. Tak. No, czyli zmiana już była tak jak myślę, po jej śmierci, to jaka twoim zdaniem byłaby reakcja? Dopiero później zadam to pytanie, które chciałem, ale już niech będzie. Jaka byłaby jej reakcja? No, pójdźmy takim sztampem. To, że zmieniliśmy nazwę, tak. Ja nie poznałam Aliny, natomiast znam Alinę z różnych przekazów, opowieści. Była wspaniałą osobą, której duch fundacji jest do tej pory obecny, więc pozwolę sobie do tego się odwołać. Myślę, że trochę byłaby wkurzona, że my tutaj bez niej decydujemy o tak ważnych sprawach, bo lubiła być w centrum podejmowania decyzji, lubiła decydować i mieć wpływ na rzeczy. I bardzo to rozumiem, bo właśnie to od niej przejęliśmy, taką sprawczość w tym, żeby się zajmować różnymi kwestiami. Myślę, że gdyby usłyszała nasze argumenty, to nie sposób byłoby jej się też w tym nie zgodzić, bo dla niej bardzo ważne były dzieci. Ona pracowała z dziećmi w ekstremalnie trudnych sytuacjach na całym świecie i była bezkompromisowa, jeżeli chodzi o pomoc dzieciom, pomoc osobom potrzebującym. Więc wydaje mi się, że po pewnych trudnościach nikt by tak dobrze tego nie zrozumiał jak Alina. No, z tymi dziećmi było bardzo blisko, ale już wspomniany przez ciebie film zawierał ten cytat z jej 4-letniego syna, który mówił, że te twoje dzieci mają dobrze, bo są zawsze z tobą. No ale już dobrze, do brzegu. To właśnie nieprzypadkowo tej pani Alinie, czyli Ali z Elementarza i tak dalej. Bo chodzi o ten cytat. Człowiek jest zły, nawet na własnym dziecku to wychodzi wiele razy. Ludzie są tacy, rodzice są tacy. To znaczy trzeba zostawić to dziecko w ich rękach? Nie. Tak samo jak leczysz zapalenie płuc, tak tu się wtrącasz, by to dziecko ratować. No i widzisz, na początku odpowiedziałeś, że ludzie nie są źli, więc co ciebie motywuje do działania?
Tak, mnie motywuje to, że jestem częścią rozwiązania, że zajmuję się tym bardzo trudnym problemem, który powoduje dużo złości i smutku. Zresztą my też o tym rozmawialiśmy, że człowiek się wkurza po prostu czytając opis jakiegoś przypadku, wiedząc w jakiej sytuacji było dziecko, wiedząc jaką taką frustrację, czując na przykład z nieudolnej pomocy gdzieś tam wkoło. Ale z drugiej strony ja myślę, że to jest pewnego rodzaju przywilej i błogosławieństwo, że ja mogę pracować z tym problemem, mogę zmniejszać jego skalę, mogę zmieniać życie czy dzieciństwa różnych dzieci lub choćby chociaż jednego dziecka i codziennie wstaję z wdzięcznością za to, że tak jest mi dane, że mogę to robić, że kocham swoją pracę i cieszę się, że ona jest taka sprawcza, że tak wiele zmienia. Cieszy mnie, że tak można było rozwinąć tę odpowiedź, no bo tak jak mówię, no, pani Alina mówiła, że motywowało ją to zło, ciebie rozwiązuje być częścią rozwiązania, więc nim zadam ostatnie pytanie, zachęcam wszystkich oczywiście do subskrybowania kanału, skoro już tak daleko doszliście, gdziekolwiek tego słuchacie. Ostatnie pytanie jest bardzo proste. Jak dawać dzieciom siłę? Uważnością, bliskością i zaciekawieniem. To chyba taka podstawowa trójca, którą możemy dawać siłę nie tylko swoim dzieciom, ale dzieciom, które mamy wkoło, które miniemy na klatce schodowej albo w drodze do sklepu, powiedzą nam dzień dobry. Czasem jakaś życzliwość, uśmiech, uwaga może znaczyć bardzo wiele. Dziękuję i tym pozytywnym akcentem zakończymy. Zachęcam wszystkich oczywiście do odwiedzenia stron Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Tobie dziękuję za to, że znalazłaś czas, no i do następnej razy. Dziękuję bardzo. Na koniec ciekawostka, którą oczywiście podzieliłem się poza anteną, ale ze względu na moją śląskofilię znalazłem powiązania pani tutaj założycielki, czyli Aliny ze Śląskiem. Otóż jej rodzice brali ślub w Katowicach właśnie dlatego, bo to był ślub cywilny, bo w tamtym czasie najwygodniej było dla ateistów wziąć tu ślub, w innych miejscach nie chciano go udzielać i to taka ciekawostka, którą chciałem się z tobą podzielić, podzieliłem się poza anteną, ale skoro mnie zachęciłaś, to wróciliśmy. Tak, chwała dla Śląska, chwała dla Katowic. Dziękuję i jeszcze raz do następnej razy.